Cześć, witajcie już w kolejnym odcinku z serii turystycznej po południowych Niemczech. Dzisiaj odwiedzam Konstancję i opowiem Wam co nieco o jej historii i ciekawostkach. Postaram się też pokazać Wam miejsca, które są szczególnie warte zobaczenia w tym mieście. Zapraszam! Konstancja jest największym z miast leżących nad Jeziorem Bodeńskim. Jezioro to jest unikalne w swojej geografii, ponieważ dostęp do niego mają aż 3 państwa i są to Niemcy od północy, Szwajcaria od południa i Austria od wschodu. Płynąc Renem w górę rzeki dopłyniemy też do pobliskiego Liechtensteinu. Jezioro Bodeńskie składa się z jeziora Górnego oraz jeziora Dolnego, a nad wąskim przesmykiem na obu jego brzegach leży właśnie Konstancja. Jezioro jest pozostałością jęzora lodowca alpejskiego z epoki lodowej i jest największym zbiornikiem wodnym w Niemczech. Data założenia miasta nie jest dokładnie określona. W II wieku przed naszą erą osiedlali się tutaj Celtowie, którzy jednak później zostali wyparci przez Rzymian. W 2010 roku dokonano odkrycia pierwszych kamiennych fundamentów z II wieku naszej ery, a już w III wieku naszej ery miasto było w pełni ufortyfikowane. Dzięki murom miasto mogło się rozwijać i świadczą o tym łaźnie z IV wieku naszej ery. Były one nadzwyczaj duże jak na tamte czasy, co świadczy o statusie miasta. Rzymianie prowadzili właśnie w IV wieku kampanie wojskowe na tych terenach. Uczeni twierdzą, że miasto pozyskało swą nazwę właśnie od cesarza Konstantyna, co potwierdziłoby też wyższy status miasta wobec innych okolicznych. Są również tacy, co twierdzą, że miasto wzięło swą nazwę od jego wnuka, który walczył też na tych terenach, również późniejszego cesarza, Konstantyna II. Prawdopodobnie zatrzymał się on tutaj i dlatego tak nazwano to miejsce. Taka praktyka na tych terenach nie zdarzyła się po raz pierwszy. W poprzednim odcinku opowiadałem o Augsburgu, który swoją nazwę nosi po cesarzu Augustie. W średniowieczu Konstancja uczestniczyła w wyrobie głównie monet, ale także w magazynowaniu i transporcie dóbr przez rzekę Ren oraz na obszarze jeziora. Od 1414 do 1418 odbyło się tutaj konklawę, a więc wybory nowego papieża. W 1417 zdecydowano się na Martina V w tym oto budynku, który stoi tutaj do dziś. Podczas tego soboru jednym z ważnych wydarzeń było również spalenie na stosie reformatora Jana Husa. Już 100 lat później, pomimo wcześniejszych więzów ze stolicą apostolską, Konstancja postulowała o przyjęcie do ruchu reformacji, co przeprowadzono z sukcesem w XVI wieku. Po odkryciu nowego świata na dzisiejszych terenach Ameryki Północnej i Południowej, a także nowych dróg handlowych do Azji, zastąpiły one dotychczasowe szlaki handlowe z północnych Włoch do Niemiec, a Konstancja powoli traciła na znaczeniu. Najpierw została wcielona do Austro-Węgier, a następnie do księstwa Baden. W połowie wieku XIX Konstancja jednak została połączona linią kolejową z Bazyleą i z Mannheim, co wraz ze zniesieniem ceł handlowych poprowadziło do rozkwitu gospodarczego i niestety również do wyburzenia murów miejskich. Los się odwrócił z wybuchem I wojny światowej, która w Konstancji głównie dotknęła Włochów, którzy po wybuchu wojny chcieli wrócić do ojczyzny. Szwajcaria otwarła wtedy granice i zorganizowała transport dla 180 000 jeńców wojennych, którzy przekroczyli granicę właśnie w Konstancji. Dziś granica ze Szwajcarią wygląda zupełnie inaczej i będąc w Konstancji możemy ją swobodnie przekroczyć. Jeszcze przed II wojną światową rozpoczęto tutaj represję społeczności żydowskiej, tak jak w całych Niemczech. Co ciekawe, w 1936 została podpalona synagoga, którą jeszcze udało się wtedy ugasić.
Niestety już 2 lata później, w 1938, antysemityzm przybrał większą skalę i nie tylko nie próbowano wygasić płonącej synagogi, ale wręcz otwierano dopływ powietrza, aby doszczętnie się spaliła. Żydzi w tych latach próbowali uciekać do Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, Palestyny, Wielkiej Brytanii i Argentyny w miarę możliwości. Jeden z uciekinierów jednak zapisał się w historii jako niedoszły zamachowiec Adolfa Hitlera. Georg Elser podłożył bombę w Monachium, ale Hitler łudem szczęścia uniknął śmierci 8 listopada 1939 roku. Konstancja uniknęła bombardowań, stosując taktykę blackoutu. W godzinach wieczornych wyłączano światła w mieście, co uniemożliwiało wykrycie miasta w mrokach nocy i rozróżnienie ich od przygranicznych miast szwajcarskich. Dzisiaj na miejscu synagogi stoi hotel z tablicami upamiętniającymi tamte wydarzenia. Po wojnie region był rozwijany przez francuskie siły okupacyjne i należał do kraju związkowego Badenia-Wirtembergia. Konstancja coraz bardziej stawała się miastem uniwersyteckim i centrum kulturowym. Pod koniec stulecia Konstancja stała się znaczącą destynacją turystyczną nad Jeziorem Bodeńskim. Głównymi atrakcjami Konstancji pozostaje Jezioro Bodeńskie, starówka miasta wraz z jego katedrą oraz akwarium Sea Life, w którym możemy zobaczyć przeróżne gatunki zwierząt morskich w olbrzymim akwarium, idąc w tunelu na jego dnie. Wartą odwiedzenia jest również wyspa Mainau wraz z ruinami zamku, który niegdyś spoglądał na Wielkie Jezioro Bodeńskie. Dziś cała wyspa jest urządzona na coś pomiędzy zoo, parkiem rozrywki i ogrodem botanicznym. Warto się tu wybrać zwłaszcza z dziećmi i trzeba liczyć, że wizyta zajmie nam co najmniej pół dnia. Ciekawym miejscem jest również rezerwat przyrody przy rzece Ren. Żyją tutaj rozmaite gatunki ptaków, a rezerwat jest idealnym miejscem, aby się wyciszyć i zbliżyć do natury. Stąd chciałbym też już zakończyć zwiedzanie Konstancji. Mam nadzieję, że Wam się przyda to wideo, jeżeli planujecie wycieczkę właśnie do tego miasta. Oczywiście to nie są wszystkie wartościowe miejsca, ani informacje o Konstancji. Jest ich znacznie więcej, ale wtedy na pewno bym się nie zamknął w 10-minutowym odcinku. Pewnie też bym musiał spędzić tutaj noc, a w środku sezonu to nie jest zbyt tania sprawa. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to zostaw suba i łapkę w górę. Przypominam o konkursie w komentarzach. Lista jest już bardzo krótka, więc jeżeli teraz zostawisz komentarz z miastem, które pojawi się kolejne w formie odcinka na kanale, to dostaniesz z tego miasta pocztówkę. Nie obiecuję, że następny odcinek pojawi się za tydzień, a więc widzimy się już następnym razem.